Majówkowy wyjazd już poza nami. Odwiedziliśmy 5 krajów, zrobiliśmy łącznie ponad 3000 km. Był to nasz pierwszy długi wyjazd po zakupie nowego kampera. Wystartowaliśmy z Łodzi, nie wiedząc w sumie dokąd dojedziemy, bo nie wiedzieliśmy, czy będzie to podróż bezproblemowa. Ale jak widzieliście na naszych relacjach, odbyło się na szczęście bez większych awarii i problemów. W tym odcinku pokażemy, ile to wszystko kosztowało, na co uważać, co warto, a co niekoniecznie. Zapnijcie pasy, ruszamy! Cała trasa przebiegała w większości autostradami. Pierwszy nocleg tuż za słowacko-węgierską granicą w miejscowości Rajka. Następnego dnia wyruszamy w kierunku Słowenii. Przejeżdżamy przez Węgry, po drodze robimy zakupy i udajemy się do miejscowości Sewnica, gdzie nocujemy na darmowym camperparku pod zamkiem. Następnego ranka korzystamy z prawie darmowego serwisu kampera. Szara woda opróżniona, toaleta opróżniona za darmo. Jedyna opłata jest tutaj za wodę. Jest to 1 euro za 80 litrów. Jeżeli ktoś chce się podłączyć do prądu, musi zapłacić 50 eurocentów za 1 kWh. Kolejnym przystankiem w Słowenii będzie miejscowość Predjama. Największy w Europie zamek w skale robi wrażenie. Takie samo zresztą jak rachunek za parking pod zamkiem. 12 euro w sumie za cały dzień. Ale w naszym przypadku było to tylko 1,5 godziny, bo zdecydowaliśmy się obejrzeć zamek z zewnątrz bez zwiedzania wnętrza. Bo ktoś byłby poszkodowany i musiałby zostać z psem. Psy nie mają wstępu do zamku. Pogoda zrobiła się naprawdę ładna i z zamku kierujemy się na słoweńskie wybrzeże, do miejscowości Piran. W Piranie cumujemy na parkingu dla kamperów. Wszystko mający parking, czyli łazienki, pełen serwis kampera, prąd. Koszt za dobę to 35 euro. 2 dni spędzone w Piranie i startujemy do Włoch. Wracamy po raz trzeci do Chioggi, tym razem na kemping. 3 doby na tym kempingu kosztują nas 105 euro. Winiety wykupione w większości na 10 dni spowodowały to, że wróciliśmy tą samą trasą. Czyli z Włoch kierowaliśmy się na Słowenię, następnie Węgry, Słowacja, Czechy. Skoro wspomniałem już o winietach, może przejdźmy do kosztów tych winiet i sposobu ich zakupu. Winiety można wykupić w odpowiednich punktach, na stacjach benzynowych lub też tak jak my to robimy, kupując przez aplikację. I tak, winieta czeska na 10 dni kosztowała nas 64,59 zł. Winieta słowacka kosztowała 49,58 zł i była to winieta jednodniowa, gdyż planowaliśmy powrót z Włoch przez Austrię. Winieta węgierska na 10 dni 84,39 zł. Winieta słoweńska 83,30 zł i uwaga, na 7 dni. Włochy jako jedyny kraj na naszej trasie nie wymaga winiet. Opłaty za przejazd poszczególnymi odcinkami autostrad dokonuje się na bramkach. I w naszym przypadku była to łączna kwota w jedną i w drugą stronę gdzieś około 30 euro. Muszę jeszcze zaznaczyć, że korzystając z tej aplikacji doliczany jest do każdej winiety koszt serwisu w wysokości 15,80 zł.
Nasz kamper podczas tego wyjazdu spalił średnio 12 litrów na 100 km. Przejechaliśmy łącznie około 3000 km. Oto średnia cena diesla w poszczególnych krajach. Łączny koszt paliwa około 2500 zł. Część posiłków przygotowywaliśmy sami z produktów, które kupiliśmy w sklepach. Nie mieliśmy żadnych zapasów z Polski. W sumie zawsze jedziemy i próbujemy jakichś specjałów w danym kraju. Ceny mocno zbliżone do naszych krajowych, także nie było jakiegoś wielkiego szoku. Korzystaliśmy też z lokalnych restauracji, mniejszych i większych, o różnym standardzie. I tak dla przykładu ten obiad tutaj w Słowenii kosztował nas z napiwkiem ze wszystkim 55 euro. Takim kulinarnym hitem według nas po raz kolejny okazał się targ owoców morza i ryb w Chioggi, gdzie kupiliśmy krewetki po 16 euro za kilogram i olbrzymi kawał tuńczyka w cenie 20 euro za kilogram. Wyszły pyszne steki z niego, które żeśmy własnoręcznie przyrządzili pod markizą. Oczywiście nie mogliśmy sobie odmówić, by nie spróbować włoskich lodów i często gdzieś, gdzie byliśmy w jakiejś miejscowości i była lodziarnia, no to żeśmy testowali smaki na potęgę. Dowieziemy lody do Polski. Nie wiem, czy je dowieziemy, bo są bardzo dobre. Także pękną pewnie gdzieś po drodze. Ale próba jest podjęta. Sprawdził się na pewno kamper. Jego przestronność, moc silnika. Przydała też się karta ACSI AXI, która daje Wam zniżki przed i po sezonie na kempingi. Myśmy z niej skorzystali, dlatego cena kempingu we Włoszech była dużo niższa. No i sprawdzili się przede wszystkim członkowie naszej polskiej strefy na kempingu. Także nasi sąsiedzi i współtowarzysze podróży. Pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca. Sprawdziły się również prognozy pogody. Pogoda była przepiękna. A teraz co się nie sprawdziło i czego nam brakowało? Brakowało nam rowerów. Nie wziąłem rowerów. Dobrze, że Robert miał i jednak w tych włoskich miasteczkach rower robi robotę. No i pamiętajcie o tej popołudniowej przerwie. Wszystkie restauracje większe, sklepy mniejsze są nieczynne we Włoszech. Włoszech. Od 18, wszystkie lokale od 18, więc wracamy może na kempingu coś zjemy. Tośmy się tylko przeszli, umęczyli psy w upale. I pamiętajcie mieć gotówkę. Nie zawsze można liczyć na te plastikowe pieniądze, bo nie wszędzie można nimi płacić. A jeżeli chce się wypłacić pieniądze z bankomatu, to tak jak w przypadku w Chioggi były takie kolejki do bankomatu w porannych porach, kiedy ludzie szli na zakupy, że stania było na jakieś 1,5 godziny. To startujemy. Z trasy do domu. Roberto wyjeżdża. Paliwo około 2500 zł. Winiety i autostrady około 450 zł. Noclegi około 750 zł.
Jedzenie, rachunki w restauracjach i jak ja to mówię, pamiątki z każdego kraju, czyli jakieś rzeczy do domu, spożywcze i nie tylko. 3100 zł. Czyli łączny koszt 9-dniowego wyjazdu kamperem wyniósł nas około 7000 zł. Czy warto? Na pewno tak. Dla tych chwil spędzonych z bliskimi, dla tych pięknych widoków, dla tych pięknych zabytków, dla chwil spędzonych z przyjaciółmi. Takie hobby, taki styl życia. Ta wolność, którą daje nam kamper, nie ma ceny. Dziękujemy, że byliście z nami do samego końca tej majówkowej przygody. Mamy nadzieję, że nasza relacja była nie tylko ciekawa, ale też pomocna, zwłaszcza jeśli sami planujecie podobną trasę kamperem. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrybujcie nasz kanał i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście częściej takie podsumowania i zamknięcia naszych wyjazdowych serii. Wasze reakcje to dla nas największa motywacja. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym filmie.